Przeprowadziliśmy swój kurs, semestr czy rok dobiegł końca i co teraz? Chcemy ten sam kurs przygotować dla kolejnej grupy studentów, którzy zaczną ten kurs w kolejnym semestrze. Pierwsza rzecz, którą musimy przemyśleć w takiej sytuacji, to decyzja, czy chcemy zachować ten kurs, który przeprowadziliśmy z tą konkretną grupą studentów, na przykład po to, żeby móc w każdej chwili sprawdzić jakieś archiwalne wyniki, czy żeby sobie zachować wpisy studentów na forach dyskusyjnych, czy rozwiązania testów, które wypełniali w naszym kursie, zadania, które przesłali i tak dalej. Więc pytanie brzmi zasadnicze, czy chcemy nowy kurs stworzyć jako całkiem nową kopię tego kursu, pustą, a ten zachować, czy chcemy ten kurs wyczyścić i do tego samego kursu wpuścić nową grupę studentów. Oczywiście ta decyzja będzie też zależała na przykład od tego, czy nasze kursy, ten kończący się i ten rozpoczynający, czy ten rozpoczynający się zaczyna po jakimś czasie od zakończenia tego poprzedniego, bo jeżeli na przykład ten sam kurs zaczynamy w czasie, kiedy jeszcze trwa poprzednia edycja, no to wtedy nie mamy tak naprawdę decyzji. Musimy stworzyć nową kopię tego kursu. I zobaczymy sobie oba te scenariusze. Najpierw zobaczmy sytuację, kiedy chcemy stworzyć kopię kursu. Czyli załóżmy, że ten kurs, Polskie Góry, kurs przykładowy, zakończył się i chcemy go sobie w pewien sposób zarchiwizować, ale zostawić jednak. Natomiast jego kopię chcemy przygotować na nowy semestr. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to wejść w ustawienia tego kursu i ukryć ten kurs, dzięki czemu kurs zniknie dla wszystkich studentów, nie będą oni już mieli do niego dostępu, natomiast my nadal będziemy jako prowadzący, nadal będziemy mieli do tego kursu dostęp i będziemy mieli wgląd we wszystko, co się w nim działo. Druga rzecz, którą warto zrobić, to możemy wykonać kopię zapasową tego kursu, uwzględniając nawet dane zarejestrowanych użytkowników, czyli naszych studentów, czyli wszystko na temat tego, co nasi studenci w tym kursie robili. Zarówno kto w nim uczestniczył, ale też jak rozwiązywali testy, jakie zadania przesyłali i tak dalej. I jeśli klikniemy teraz przejdź do ostatniego etapu, to taki kurs zostanie dla nas spakowany. Jak widać, plik kopii zapasowej został utworzony i możemy sobie taką kopię zapasową, widzimy, że nasza kopia zapasowa utworzona w tej chwili znajduje się tutaj, możemy sobie ją pobrać na swój komputer i zachować jako archiwum. Natomiast kolejna rzecz, kiedy już wykonaliśmy tą archiwizację kursu, czyli z jednej strony ukryliśmy go na platformie, a z drugiej strony pobraliśmy sobie zapis tego kursu na swój komputer, tu oczywiście uwaga, pobierając kurs z danymi użytkowników, operujemy na danych osobowych naszych studentów, więc ten plik, który pobraliśmy, musimy zachowywać zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni dotyczącymi pracy z danymi studentów, z danymi osobowymi. I teraz ten sam kurs chcemy uruchomić, czy właściwie kopię tego kursu chcemy uruchomić dla nowej grupy. Musimy najpierw poprosić o utworzenie nowego, pustego kursu. Kiedy już administrator stworzy dla nas ten nowy kurs, to wtedy wchodzimy do nowego kursu i za pomocą opcji import, którą znamy już z jednego z wcześniejszych filmów, możemy zaimportować całą zawartość kursu Polskie Góry. Klikamy kontynuuj, zostawiamy zaznaczone wszystkie opcje, które chcemy zaimportować i klikamy przejdź do ostatniego etapu i całość zawartości kursu Polskie Góry zostanie przeniesiona do kursu nowego, któremu możemy wtedy
nadać nową nazwę. Oczywiście będzie przeniesiona tylko zawartość kursu, ale bez aktywności studentów, czyli teraz, kiedy wejdziemy do tego nowego kursu, zauważmy, że jesteśmy cały czas w nowym kursie, ale w tym nowym kursie nie mamy żadnych studentów, jesteśmy tylko my jako prowadzący. Mamy przekopiowane wszystkie elementy kursu, ale kurs jest pusty, więc musimy zapisać do niego nową grupę studentów. No i tak jak wspomniałem, również zmienić jego nazwę, czyli klikamy kółko zębate edytuj ustawienia i wprowadzamy nazwę tego nowego kursu, pamiętając, że nazwa krótka musi być unikalna na platformie, czyli jeśli już mieliśmy na przykład nazwę Polskie Góry jako nazwę krótką wykorzystaną, to nie możemy tej samej dokładnie nazwy użyć, musimy coś wprowadzić dodatkowego, czyli na przykład Polskie Góry 2022 jako nowa edycja tego kursu. Wróćmy teraz do tego naszego oryginalnego kursu, czyli Polskie Góry, kurs przykładowy i zobaczmy drugi scenariusz, czyli sytuację, kiedy kończy nam się semestr z jedną grupą studentów, kończy nam się kurs z jedną grupą studentów i chcemy do tego samego kursu wpuścić drugą grupę. Nie chcemy tworzyć kopii tego kursu, tylko chcemy w tym samym kursie mieć kolejną grupę studentów. Nie potrzebujemy zapisu aktywności tych byłych studentów. Oczywiście w takim przypadku nie powinniśmy kursu ukrywać. Ten kurs w tej chwili jest ukryty, przed chwilą go ukryliśmy, więc teraz wróćmy do ustawień tego kursu i go ponownie odkryjmy. Moglibyśmy oczywiście pracowicie usunąć studentów, czyli wejść na listę uczestników i wszystkich usunąć, lub wejść na listę zapisów w naszym kursie i usunąć wtedy troszkę szybciej tych studentów. Ale najprostszym rozwiązaniem wyczyszczenia takiego kursu jest zrobienie resetu, ponieważ czyszczenie ręczne kursu oznaczałoby, że musielibyśmy każdy element kursu przejrzeć i na przykład pousuwać wpisy studentów na forum, pousuwać wszystkie podejścia do quizów, pousuwać prace, które przesyłali. Wiele takich rzeczy musielibyśmy robić, natomiast najprościej jest w menu administracja skorzystać z opcji reset. I tutaj w momencie, kiedy resetujemy kurs, możemy zdecydować na przykład, jaka ma być data rozpoczęcia i zakończenia nowego kursu, czy nowej edycji tego kursu. Możemy pousuwać bardzo precyzyjnie wszelkie informacje, które w kursie się znajdują. Możemy pousuwać role, czyli usunąć uczestników o konkretnych rolach, czyli możemy usunąć na przykład wszystkich studentów, ale zostawić na przykład w kursie prowadzących bez praw edycji, jeśli mamy przypisanego jakiegoś asystenta do prowadzenia naszego kursu, czyli zaznaczamy tylko na przykład studentów, że chcemy usunąć. Możemy zdecydować, czy chcemy pousuwać tylko oceny, czy chcemy również usunąć elementy i kategorie. Oczywiście w wielu przypadkach będzie raczej to sytuacja, że będziemy chcieli usunąć oceny, ale kategorie będziemy chcieli sobie zostawić. Możemy zdecydować, czy chcemy usunąć tylko członków grup, czy ewentualnie również usunąć same grupy z naszego kursu, jeśli używaliśmy narzędzi do łączenia studentów na grupy. A następnie możemy dla każdego rodzaju elementów w kursie, czyli dla zadań, dla książek, głosowań, baz danych, forów dyskusyjnych i tak dalej, dla każdego z tych elementów możemy precyzyjnie zdecydować, czy chcemy na przykład w przypadku zadań usunąć przesłane zadania, czy na przykład również pousuwać ewentualne wyjątki w terminach, które ustalaliśmy dla poszczególnych użytkowników, czy dla całych grup. W przypadku forów dyskusyjnych na przykład możemy zdecydować, czy chcemy usunąć wpisy, czyli wypowiedzi studentów na forum, czy ewentualnie chcemy usunąć oceny, które studenci otrzymali za te wypowiedzi. Można to zrobić bardzo precyzyjnie, albo, uwaga, na samym dole jest przycisk Wybierz domyślne.
Więc możemy zaznaczyć wybierz domyślne i tak naprawdę to będzie opcja, która nam usunie te najczęściej w przypadku resetu kursu usuwane elementy. Możemy oczywiście przejrzeć, co zostanie usunięte i w razie potrzeby zdecydować, że chcemy usunąć na przykład nie tylko studentów, ale również prowadzących bez praw edycji. Natomiast tak naprawdę w większości przypadków wystarczy w przypadku resetu wybrać domyślne opcje i po kliknięciu resetuj kurs zostanie oczyszczony na nowy semestr, czyli zostaną usunięci wszyscy studenci i cała praca, którą wykonali w tym kursie. I będziemy mogli zapisać do kursu nową grupę.